Widzimy, że potrzebujemy dzisiaj dużo tych właśnie rzeczy z segmentu przemysłu obronnego. Amunicję artyleryjską, systemy rozpoznania, dowodzenia, systemy zwalczania dronów i produkcji tych dronów, automatykę morską dotyczącą zarówno uzbrojenia, jak i systemów nawigacyjnych. Więc widzimy cały ten zestaw, ta paleta wymagań w przemyśle obronnym jest olbrzymia. I tutaj nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, przemysł obronny to przemysł również prywatny. I chcielibyśmy, żeby te produkty były wytwarzane szybciej, taniej i żeby one były dobrej jakości, żebyśmy nie tylko szukali na rynkach zachodnich. Oczywiście teraz w tej sytuacji trudnej musimy brać z półki to, co już jest, bo produkcja czy konstrukcja nowego produktu wymaga trochę czasu. Niemniej jednak niektóre zakłady oferują już gotowe produkty, które możemy zintegrować z tym, co jest na rynku. Tak jak powiedziałem, systemy rozpoznania, systemy zwalczania obiektów latających, antyrakietowe, przeciwlotnicze, bezzałogowe, prawda, antydronowe. To wszystko jest bardzo istotne i bardzo potrzebne i z tego powodu właśnie chcielibyśmy, żeby zakłady przemysłu obronnego albo te, które oferują tego rodzaju produkty, włączały się w to. Pamiętajmy, że ta olbrzymia masa pieniędzy, którą państwo polskie przeznacza na systemy obronne, musi być wykorzystana racjonalnie. Oprócz tego dochodzą jeszcze pieniądze z tak zwanego funduszu SAFE. Nie zapominajmy o tym, że produkty, które również te wasze między innymi zakłady oferują, to mogą być produkty wykorzystane zarówno w życiu wojskowym, jak i w wykorzystaniu cywilnego, tak zwany dual use. I na to te pieniądze mogą być właśnie skierowane. Przewagę zawsze na polu walki daje rozpoznanie i widzenie głębokie celów, które możemy ewentualnie razić, albo zamiarów przeciwnika, czyli to, co możemy uzyskać zarówno z rozpoznania satelitarnego, naziemnego, systemów radioelektronicznych. Oczywiście nie możemy zapominać o tym hardware, którym są właśnie artyleria, czołgi, transporter, opancerzone lotnictwo i tak dalej. Ale my jeszcze myślimy o tym, aby zabezpieczyć nasze działania w cyberprzestrzeni, które są tak bardzo istotne. I tutaj polskie firmy również oferują istotne wartości i możliwości. I również w to inwestujemy. Dzisiaj wojna hybrydowa to walka w cyberprzestrzeni, to działania w sferze informacyjnej, to fake newsy, to różnego rodzaju działania podprogowe, no i takie również konwencjonalne jak wysadzanie torów, prawda, jak napór uchodźców, jak działania różnego rodzaju szpiegów czy grup dywersyjnych, ale to już jest inna historia. Natomiast to, co mówię, cyberprzestrzeń, rozpoznanie, dalekie widzenie, przestrzeń również kosmiczna, gdzie lokujemy nasze własne satelity ostatnio wystrzelone, to jest bardzo istotny segment. No to bardzo ważne spotkanie, to wnosi większy ogląd do tego, co firmy takie jak właśnie wasza może zaproponować dla rozwoju przemysłu, dla rozwoju innowacji, a szczególnie w tych trudnych czasach integracja przemysłu prywatnego w systemy obronne, w to, co potrzebuje armia, siły zbrojne, są bardzo istotne. Ponadto ten zakład, który tutaj widzimy, charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji. My potrzebujemy do produkcji seryjnej, na przykład w rozwoju środków artyleryjskich, czyli powstaje fabryka amunicji, też to będą duże serie, tam na pewno są części precyzyjne potrzebne i tego rodzaju właśnie konferencje pozwalają nam poznać możliwości tego zakładu, ale nie tylko tego, również współpracy z innymi tego rodzaju zakładami z segmentu właśnie automatyki produkcji. I myślę, że to jest właśnie główny cel.